Dzień dobry kochani, dzisiaj Was zabiorę w ciekawe miejsce, mało uczęszczane przez turystów. Widzicie te wszystkie budowle? Zaraz Wam o nich opowiem. Mało kto wie, że pod koniec lat 80. obok tej wioski postanowiono wybudować kilka ogromnych inwestycji turystycznych oraz port jachtowy na 400 łodzi. Sąsiedzi jednak walczyli z uporem z tą budową i wygrali tę walkę i projekt nie został zrealizowany. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Plaża El Hablito się nazywa, Jablito się pisze. Zobaczcie, ile tutaj jest nielegalnych domów. Cała ta okolica jest zaadaptowana przez ludzi, którzy sobie tutaj urządzili miejsce do mieszkania. A ta wioska jest fajna, taka mała, stara, rybacka wioska. Fajne, malutkie takie domki klimatyczne, takie, wiecie, stare kanaryjskie domy. I tu mają też fajną plażę. Gdyby nie to, że tutaj właśnie się zrobiła taka nielegalna wioska, no ale ludzie niestety nie mają gdzie mieszkać, nie stać ich na czynsz, które tu wzrosły bardzo z powodu tego, że wyspy są oblegane przez turystów i każdy woli te nieruchomości dać na wynajem wakacyjny niż na długoterminowy. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda, te małe łódeczki. No bo to jest taka typowo mała wioska rybacka i też tutaj dużo jest takich różnych, wiecie, tych ekspedycji, nurków. Tak to wygląda. Ładne te takie domki. Tu mają panele i zbiorniki z wodą, bo tutaj jest jakby tak, wiecie, off-grid, nie? Oczywiście zakaz psów. A my mamy psa i wszędzie jest zakaz psów, no to ja nie wiem, co byśmy zrobili z tym psem. To jest fajny taki klimat. Spójrzcie na to, na tę małą taką zatoczkę. I te góry w oddali. Piękne. No i co jeszcze jest tu fajnego? Te kolory takie nadmorskie, te miejscowości mają właśnie te okiennice na niebiesko pomalowane. I te drzwi. To wszystko tak pięknie współgra. Dzisiaj jest fajny dzień, bo już ta kalima przeszła i jest czysto. Powietrze jest czyste i widoczność jest dobra. Tutaj jest miejsce upamiętnienia Loli, mieszkanki tej wioski, która była bardzo ukochaną osobą i sąsiedzi wraz z rodziną zrobili jej to miejsce upamiętniające. Pod spodem znajduje się wiersz, który napisała jej siostra Carmen. Mają takie ozdoby fajne. No i taka mała plaża też tutaj jest. No i wszędzie ten zakaz tych psów. No, psy brudzą, tak? Ale jeżeli właściciel po nim posprząta, to nie ma problemu. Gorzej z ludźmi. Zobaczcie, tutaj mają ludzie chyba wakacje sobie i się opalają. No wreszcie ta pogoda zrobiła się fajna. No to jest taka malutka plaża, zobaczcie, biały piaseczek. No i woda tu jest na pewno ciepła, bo no, to taki korytarz, taka zatoczka. No jest naprawdę tu uroczo. Wyobraźcie sobie na takim ganeczku sobie tam siedzieć. Rano pić kawkę i patrzeć tutaj na ten ocean, na te góry. Coś pięknego. Widzicie, tu turystów praktycznie nie widać. To jest taka malutka, fajna wioseczka. Mało kto wie o tym, ale też można tutaj na wakacje przyjechać. A tutaj mają to takie swoje miejsce kultu maryjne, bo jak wiecie, w Hiszpanii kult Maryi jest bardzo rozpowszechniony. To oni tak mają zazwyczaj na różnych takich brzegach miejsc, jakieś takie kapliczki. Akurat ta tu jest zrobiona tak, z takiej łódki. Bardzo mi się podobają te stare kanaryjskie domy. Niby takie brzydkie, takie kwadratowe, ale mimo to mają ten swój charakter. Widzicie, te wszystkie mają na dachach tą wodę.
Przyjeżdża cysterna, raz na jakiś czas zamawiają i wlewają wodę i mają na dachu wodę, a potem z tego korzystają. No i panele słoneczne. Już nie potrzeba być dołączenia do sieci. No, plaża jest tutaj taka kamienista. Wulkaniczna. To jest wszystko wulkaniczny kamień. To jest cała specyfika tej wyspy. No i w oddali te góry. No dzisiaj przejrzystość powietrza jest naprawdę dobra. Także to jest cała ta wioseczka i ta plaża, która się nazywa El Yablito. Ale się czyta przez H. Także to jest świetna okolica tutaj. Często się właśnie widzi ludzi, którzy mają te nurkowanie tutaj sobie robią, bo to jest super fajny teren dla nich. Także tutaj w tej plaży, przy tej plaży no, możecie sobie tu zajechać jak będziecie, bo jest ciekawie naprawdę. Takie tu widoki piękne są. A tu przed nami jest ten wulkan w Coralejo, bo jedziemy w kierunek Coralejo. Zobaczcie, jaki piękny, cudowny widok. I tutaj ta zatoczka. Tak cudowne, cudowne. Wreszcie mamy pogodę, słońce. No, ostatnie 2 tygodnie to nie było takiej pogody, żeby sobie takie wycieczki robić.